Cześć, 18 lipiec. Jedziemy właśnie sobie na wymianę oleju. 1533 km przejechane. Jest najwyższy czas, żeby to zrobić. Zakupiłem olej Millers 0W20 zgodny z normą Volkswagena 50800. To jest olej o jakichś podwyższonych parametrach Professional C5 i specjalnie dedykowany do Volkswagena, bo są też oleje Professional C5, ale bez dopisku Volkswagen i z tego co widziałem nie spełniają jego normy. Do tego filtr oleju, mój patent na wykręcanie filtra oleju, czyli imadełko. No taki mały serwis ja będę robił. Tamten kolega będzie grał w piłkę. Cześć Filip. Cześć. No i lecimy. Mamy miejscówkę sprawdzoną. Olej oczywiście jako odpad zostaje. 1500 km mało, dużo. Wydaje mi się, że odpowiednio. Wziąłem też magnes. Będę coś tam łowił, zobaczymy czy w ogóle jakieś opiłki uda się wyłowić. No będzie to ciekawe doświadczenie, eksperymentalne. Musisz zobaczyć czy ten zwierzak znowu ci tam chodzi. Tak, i sprawdzimy od razu, bo jest zamontowany preparat przeciwko kunom i gryzoniom i sprawdzimy czy coś tam chodziło. Tak, możesz wysiąść i sobie zaparkuję tak, żeby sobie na prostym stać. Auto brudne, będziemy myli po wykonanym zadaniu. Już przygotowane. Pierwszy etap zakończony pomyślnie. Na samym lewarku niestety auto jest bardzo wysokie i po prostu moje koziołki nie ogarniają. Zresztą zaraz tam jakieś zdjęcia wrzucę. Auto jest całe w osłonach pod spodem. Nie wiem nawet w którym miejscu są takie punkty, żeby je podwiesić. Jedynie te, które są na progach. Ale główny element, najtrudniejszy, który jest tutaj, co nienawidzę, to jest osłona. I już tłumaczę na ilu ona jest śrubach, bo to jest po prostu masakra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 śrub tego typu. Do tego 1, 2, 3 śruby tego typu. Mocne, z klejem. Plus 2 kołki zabezpieczające jednorazowe do zerwania, ale one normalnie mają imbusowy gwint. Udało się je wykręcić, będą użyte ponownie. Osłonę zdejmuję, fajna, w pełni plastikowa. Całe auto, tak jak mówię, pod spodem jest w osłonach. Moje biuro zrobiłem sobie tutaj, dzięki uprzejmości. Pokażę co będziemy lali. Millers Premium C5 Volkswagen. Musi być ten dopisek. Tamten 0W20 zwykły C5 nie spełnia normy 508 i 509. 508 jest benzyna, 509 diesel. Filtr Mana 712-95. Korek z Febiego. W zasadzie 2 korki, bo były 2 numery na sklepie firmowym Mro Auto. Brake cleaner do wyczyszczenia jak zleci olej. Do tego przygotowałem się magnes na kluczu, będziemy łowić. Olej przepracowany pójdzie do wiaderka, z wiaderka później pójdzie do baniaczka. Mam też lejek, a z tego będziemy łowić, żeby było wygodniej. Na koniec śrubę spustową będziemy dokręcać tam 20 N, 16 chyba. Musiałem wyjąć koło dojazdowe, subwoofer, żeby dostać się do lewarka. No niestety lewarek z Ibizy jest za mały. Żaba mam niskoprofilową i ona też nie ogarnie tego. Do tego tylko podstawowe rzeczy, czyli stopery na koła, hamulce. Jeszcze szybka dogrywka. Założyłem tą kunę
I coś tu było znowu, doszło dotąd i dalej nie doszło, widać ziemię wszędzie. Byłem znów w pracy kilka dni, też była pogoda taka, no nie było za ciepło, ale znowu też deszczy jakichś specjalnych nie było, ale cały czas tu łazi, cały czas to ewidentnie widać tutaj na turbosprężarce, piasek. Póki nie gryzie, no to spoko, ale no trzeba to wytępić. Robię dalej. A teraz pokażę, jak tam pod autem wygląda te osłony. Aluminiowa miska, jeszcze nie plastik. To chyba dobrze. Filtr Volkswagen, ale jak widać numer 71295, czyli tak naprawdę filtr Mana DSG. Korki jakieś są, czyli da się spuścić olej. A to jest ten rzeczony korek od spustu oleju. A to jest zwykły korek 19. No nie mam nawet, gdybym miał uszczelkę, to może bym go zmienił, ale nie ma to sensu zmieniać. Turbosprężarka, downpipe, dosyć gruby, nie powiem. Osłona na półoś, taka. Tutaj przeciwwaga na półosi. Cała ściana wygłuszona tym fajnym takim sreberkiem. To też pozytywne wrażenie robi. Łapa skrzyni, taka cienka, stalowa. Co tu jeszcze mogę pokazać? Proszę bardzo. Ten zestaw całych osłon. Całe auto pociągnięte po prawej, po lewej i na środku jedynie jest katalizator, czy tam tłumik środkowy i on jest odsłonięty. I tam dalej do samego końca jest pociągnięte osłonami. No to też efektywność zużycia paliwa, mniejszy opór, tak? Ale nie ma tak naprawdę gdzie się zawiesić, gdzie podwiesić to auto, no bo wszystkie punkty są plastikami zasłonięte. No ale to też będzie zabezpieczać dłużej przeciwko korozji. Odkręcamy. I poszedł pierwszy olej za nami. Idę odkręcić korek, żeby szybciej leciało i bierzemy się za filtr. Do filtra, tak jak do Ibizy, mam taki patencik, a więc imadełko. Bierzemy i odkręcamy filtr. To prędzej przy Kunagonie? Tak, Kunagon. A jak to nie jest Kuna, tylko coś innego, to może się tego nie przestraszyć. No może. Nie chce iść. Tak skręcili na pierwszy montaż, zazwyczaj tak jest. Zamontujemy moją dokładkę. Ale tu jest ciepło. A teraz jak zawiało fajnie, wiesz? Zobaczymy z podkładką. Tak. Skręcimy. Filipku, co tak głośno? Przycisz proszę. Każdy kocha być naiwny. Nigdy nie mów nigdy. Mówisz, że odwrotnie jak seksem dużo gadasz, mało robisz. W ogóle ci się nie chce, z której strony masz serce. Powiadom mordercę, mówisz, że znasz jutro ty. No i tato, to jest to, gdzie masz serce, powiadom mordercy. Dokładnie to, no. Nigdy nie mów nigdy. Poszło. Ojoj, ale skręcili w fabryce. Strasznie. Okej, takie są korki
Ja zakładam ten nowy, ten stary zostawię sobie. Nie da się z niego zdjąć pierścienia, więc zostawiam. Stalowy jest chyba ten pierścień, ale zakładam ten nowy. Tam już kończy cieknąć. Zaraz sobie brake cleanerem to przejadę. Zapauzuję na chwilę, zaraz se puścisz. Filtr już przykręcony, śruba spustowa przykręcona, jeszcze nie momentem, ale już. Teraz go obsikamy i delikatnie z wyczuciem, aż szczeli w łokciu, dokręcimy i zalewamy olej. Jest godzina 12, czas operacyjny 45 minut. No i mamy wymieniony filtr, dokręcony. Będę wiedział już jaki. Dokręcony ręcznie oczywiście. Korek dokręcony 25 Nm. Zamiennik z Febiego. Tamten zostawiam, będę miał na wzór, już nie zapomnę. Nalejemy najpierw oleju, zobaczymy czy coś nie cieknie i będziemy opuszczać auto, osłony montować. Młodemu damy zadanie. Przeleję mu ten olej do wiaderka. Wiaderko jest czyste i będzie łowił rybki. Dno wygląda jak z diesla. Proszę mój klucz z magnesem. Tylko żebyś nie utopił magnesu, dobra? I nie ubróć się, dobra? Ręki nie włóż. No i uważaj, bo ten olej jest ciepły. Łowimy. I cały czas ci magnes spada. Samopiłki. I to powiem ci, taki kawał tam był. Zaraz spróbuję jeszcze wyłowić, może coś się pokaże. Olej po 1500 km w benzynie. A czarny. Jak Co w sobie dieslu. zrobiłeś w rękę? Wiesz co? Zjechał mi klucz. I co? Są opiłki. Trzymaj proszę, Filip. Trzymaj. Są opiłki normalnie na tym. Na magnesie. Magnes nie jest jakiś ultramocny, ale były nawet kawałki takie zerwanego metalu. Ewidentnie. O, tutaj, o. Widać to wyraźnie. Widać tą część tutaj. Normalnie kawałek metalu. O, proszę bardzo. Jakbym tak połowić albo widać to na ręce. O, proszę, widzisz to na ręce? Ten kawałek metalu? Tutaj? Tak. Widzisz to? Czujesz? Kawałek normalnie masakryczny taki opił. Wiór wręcz. Dobra, nie ma co. Olej jest zmieniony. Montujemy osłonę i ruszamy dalej. No i finalnie robota jest zrobiona. Proszę, tak wygląda cała Arona z osłonami. Jest praktycznie cała zabudowana. Tylko katalizator widać. Albo tłumik środkowy, już drugi raz się mylę. Jest przed samą tylnią osią odsłonięty. Chyba tłumik. Dobrze to wygląda. Fajnie jest zabezpieczone, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia podwozia. No i wysoko zawieszona. Olej zaraz będziemy sprawdzać poziom, jak coś dolejemy. W baniaczku było 3,9, 4 litry, więc tyle wlałem. Czy warto wymieniać olej zaraz po wyjeździe z salonu? Tutaj jest przykład takiego fajnego skrawa opiła. Chyba nie trzeba tłumaczyć.
że lepiej to spuścić z pierwszym olejem, a później wymieniać co 10 tysięcy. Jakby to miało 30 tysięcy, dajmy na to rok czy 2 lata w silniku się kręcić, w końcu trafiłoby gdzieś, gdzie nie trzeba, zrobiłoby spustoszenie. Na pewno. Tak to wymieniony olej jest i zbierze. Szybko rodzice.